Mieliśmy dziś odwiedzić jedno z najbardziej znanych miejsc w całej Republice Południowej Afryki. Kupione bilety, konkretna godzina, wszystko zaplanowane. Problem w tym, że po przyjeździe na miejsce usłyszeliśmy coś, czego kompletnie się nie spodziewaliśmy. Tego nie wziąłem pod kalkulację. Ostatecznie nie zobaczyliśmy więzienia, w którym przez lata przebywał Nelson Mandela. Czy ten dzień był stracony? Niekoniecznie, bo przypadkiem trafiliśmy do miejsca, które wcześniej w ogóle nie planowaliśmy odwiedzać i było naprawdę super. Zapraszamy do kolejnego odcinka z Kapsztadu. W kierunku świata nasze progi, w kierunku świata nasze drogi. Są czasem takie dni, że wstajecie i myślicie sobie: jejku, pospałbym jeszcze, ale nie wyspałem się. I wtedy musicie wstawać, nie możecie spać. I dzisiaj jest taki dzień, że no musimy się zbierać, bo mamy określoną godzinę na dotarcie na waterfront. Na dotarcie na waterfront i tam pojedziemy. To nie ten but, misiu. I stamtąd pojedziemy dzisiaj na Robben Island, więc dzisiaj troszeczkę wycieczka historyczna. Dobrze, to jest to na tą nogę. Pomóż Kacperkowi, pięknie. Więc dzisiaj w końcu zaliczymy też wyspę, która, jeśli dobrze pamiętam, jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlatego, że jest bardzo ważna w kontekście historii, tutaj zwłaszcza południowoafrykańskiej, gdyż był tam więziony. Wiele osób było więzionych, ale między innymi był tam też więziony Nelson Mandela. Jeśli dobrze kojarzę, to około chyba 20 lat aż. Ale z tą liczbą to akurat tak, z tego co pamiętam, to jedziemy. Zobaczymy, co tam fajnego. Musimy się pospieszyć. Widzę, pięknie za rączkę idziecie, chodźcie. No to wyszliśmy na Clock Tower District, to się tak nazywa. I zmierzamy właśnie do portu, że na statek. Mamy 15 minut jeszcze. No a tu jest Clock Tower przed nami. Dawid oczywiście wyczaił plac zabaw. Chodź Dawid, musimy iść, mama ten woła nas. Właśnie się, kochani, okazało, że nie popłyniemy na Robben Island z tego względu, że są dzisiaj bardzo wysokie fale. Cześć! I statki nie pływają dzisiaj tam. Więc mamy możliwość albo zwrotu biletu, albo przesunięcia na inny termin. No szukamy na jutro, tak? Więc szukamy na jutro terminu. Powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem dzisiaj. Że co jak co, ale że prędzej się spodziewałem, że możemy nie zdążyć, że możemy, nie wiem, no że nie zdążymy, że korki będą, że utkniemy gdzieś i no pojedzie bez nas, ale tego, że będą odwołane z tego, że są fale, to tego nie wziąłem pod kalkulację. Tak więc, kochani, nie będzie Robben Island, ponieważ najbliższe terminy są na środę, czyli w dzień, w którym wylatujemy. No trudno, zabytek UNESCO, no zostawiliśmy na koniec, może niepotrzebnie, no może, no tak bywa po prostu i trudno. No i powiem wam, że nie wiemy, co za bardzo ze sobą robić. Znaczy nie, że ze sobą nie wiemy, co robić, tylko że nie mamy planu na dzisiaj, bo już jest tam 13 dochodzi. To nie jest tak, żebyśmy mogli gdzieś daleko jechać w podróż od rana. Chodzić znowu po tym Victoria to już się nie chce. Znaczy po tym waterfroncie. Artystyczne nosorożce. North Star Artist. South Africa Rhinos.
The rhinos are coming. Zaproponuję Gosi, czy nie chce tymi kanałami, bo bardzo chciała pływać. To możemy popływać już, no. Pingwin. Mała. Mała małpa. O, Pumba. Pumba. O, nosorożec mały, tak? No dobra, chodźmy. Chodźcie dzieci, tu po schodkach. No i tu mamy na tle niby Table Mountain, ale statki są zacumowane i psują cały widok. No, ale nie. To jest pan, to nie jest pomnik. Zaraz pan się ruszy na ciebie. No pan udaje pomnik. Pomachaj panu może ładnie. To foki. Pływają. Tamte se pod daszkiem dwa siedzą. Tu niebieskim, a te się grzeją na słoneczku. Przyjemnym, ciepłym, letnim słoneczku. Poziom wody. Zobaczcie, ile tu jest wyżej. Tu jest o wiele wyżej poziom wody niż tam. I tu jest właśnie prawdopodobnie taka regulacja. A tu jaki fajny jest chałupka. Zobacz. O. Tu jest tak wysoko. No tu już jest nisko. Przyjętka. Przyjechał. No, siedzimy sobie na uderce, będziemy kanały zwiedzać. Dawid, pokaż się. Cześć. Za bilety na kanał Cruise zapłaciliśmy 85 rangów za osobę dorosłą. Dzieci nasze nie płacą, bo chyba do 4 roku życia są gratis. Plus kupiliśmy bilet i możemy korzystać z tego cały dzień, nieskończoną ilość razy, pływać sobie. Ostatni rejs bodajże jest o godzinie 19.
Jak Ci się, kochanie, podobało? Przyjemnie, bo tak wiał wiaterek, woda, fajne chaty były. Taki przyjemny chill out chwilowy. Tak, czyli zapłaciliśmy coś około 18 zł. Tak. Jak to się nazywa? O, Nie, czekają na siebie. nie Unia taka. I spacer z powrotem. No i wracamy tutaj po samochód. Wieża zegarowa. Statek ten, co ma na wyspę płynąć, nie odpłynął, czyli nas nie oszukali. Pamiętajcie, kochani, Waterfront to nie jest cały Kapsztad. My jakoś tak często po prostu tutaj, nie wiem, jesteśmy, zdarza nam się tutaj być. Ale Kapsztad to jest wielkie, ogromne miasto, więc to jest nie tylko tu. Tak samo Kapsztad, że RPA to nie tylko Kapsztad. Jest mnóstwo innych miejsc, które na pewno kiedyś będziemy chcieli zobaczyć. No ale na razie tak zwiedzamy, jak zwiedzamy. Nie mamy jakichś konkretnych planów, że musimy dzisiaj być w Kapsztadzie, jutro w Johannesburgu. Więc tu sobie zakotwiczyliśmy. Miesiąc się powoli zbliża do końca. I to już zostało nam takie ostatnie dni, żeby sobie chilloutować, żeby trochę odpocząć. Dzisiaj chyba też sobie już darujemy na siłę coś zwiedzanie, bo jutro mamy zaplanowany dzień. I jeszcze tutaj po drodze sobie jadąc stwierdziliśmy, że no już jak jesteśmy obok, no to zobaczymy, jak wygląda stadion. Jest to dom rugby tutejszego sportu, który jest bardzo popularny. I no, przypomina Wam ten stadion coś? Jest nazywany DHL Stadion. I ja bym powiedział, że mamy jeden w Polsce bardzo podobny stadion do tego. Tu jest inny stadion lekkoatletyczny. Widziałem, że tam ktoś biegał akurat. No i niestety, jeśli chodzi o plan dzisiejszego dnia Robben Island, to no nie zobaczymy go, więc mogę Wam powiedzieć ciekawostkę taką, że Robben to jest z holenderskiego, to znaczyło foka, więc tak naprawdę jakbyśmy ją sobie tłumaczyli z tego nazwy, to byłaby wyspa fok, dlatego że tam mieszkały foki. Wycieczka skupia się głównie na więzieniu, w którym właśnie Mandela był, tak jak doczytałem sobie, więziony 17 z 27 lat jego więzienia. 27 lat był więziony, a na tej wyspie był 17 lat więziony. Czyli jak wcześniej myślałem, że prawie 20 to tak było. Ale ta wyspa oprócz tego, że od XVII wieku służyła jako więzienie polityczne, bo to głównie było więzienie polityczne, to również tam przez prawie 100 lat, tam od 1800, tam połowy, tam powiedzmy 50 do 1900 też któregoś
wysyłano trendowatych. Tam jak ktoś był trendowaty, to na tą wyspę go tam wysyłali. A jeszcze podczas II wojny tam światowej, w okolicach II wojny światowej zrobili tam jakąś bazę wojskową, jakieś tam rzeczy wojskowe były, które miały chronić Kapsztad przed wrogiem, jakby miał ktoś zaatakować ze strony morskiej, to tam miała być też jakaś linia obrony. Więc wycieczka odbywa się głównie autokarem, tam się przez chwilę wychodzi do tego więzienia. Nie można sobie swobodnie po wyspie chodzić. Bilety trzeba o wiele wcześniej zamawiać, więc no widzicie, czasami trzeba liczyć się, że tak może się zdarzyć. No i to nas ominęło. No, czy będę płakać? No raczej nie, no szkoda. To jest ta wyspa wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc fajnie byłoby ją zobaczyć, ale no trudno. No. Może kiedyś indziej się uda. Jak będziemy w Kapsztadzie jeszcze kiedyś, a pewnie będziemy jeszcze kiedyś, no bo nam się tu podoba, to sobie zostawimy tą wyspę na następny raz. Ale jak wy byliście albo będziecie, to dajcie znać, czy to warto. Więc jak ktoś był, to niech da znać, jak jego opinie są. No i tyle. Na dzisiaj już sobie odpoczywamy. Jest już popołudnie się robi, troszeczkę chmurki przyszły, więc na dzisiaj już sobie dajemy spokój. Odpoczywamy, bo jutro zabierzemy Was daleko poza Kapsztad. Więc jutro mamy taki w planie wypad, jechanie w stronę wschodu. Więc do jutra.